Cześć, witajcie. Wczoraj do mnie przyszła paczuszka, a w paczuszce, a zresztą zobaczycie za moment, także zapraszam na film. Kamerkę zakupiłem na stronie GoPro.com. Tam można sobie zmienić wersję, którą Wam pasuje, na przykład na stronkę polską, ale ona będzie również po angielsku. Natomiast tutaj wybrałem Hero 11 i tu jak widzicie mamy opcję Hero 11 Black w aktualnej cenie 399,99. Jak również ja wybrałem tę wersję Bundle, która kosztowała 449,99 euro. I tu jak widzicie właśnie takie dodatkowe elementy są w zestawie jak rączka do GoPro, kask, no to się przyda przy jakimś majsterkowaniu, filmowaniu, i klips do przyczepienia GoPro do jakiejś półki czy czegoś innego. Oprócz tego właśnie jest jedną z przyczyn, dla której zdecydowałem się na 11, to właśnie ta druga bateria Enduro. No i karta SIM w zestawie. Oczywiście trzeba być przygotowanym na niechcianą dodatkową opłatę w wysokości około 10 do 11 euro, którą GoPro sobie pobierze bez naszej wiedzy, bez naszej zgody z naszego konta. Tak na przykład było w moim przypadku i tu to też można zauważyć w TrueSpilu. To jest taka stronka, na którą sobie lubię zajrzeć, żeby pooglądać, co tam ludzie piszą i jakie recenzje wystawiają danemu internetowemu sklepu. No i tu jak widzicie jest bardzo źle, 1,5 gwiazdki. Jak ja kupowałem 9, to było tutaj bodajże 2,5 gwiazdki i się obawiałem, że być może kamerka w ogóle nie dojdzie, jednakże w tym temacie akurat wszystko jest w porządku. Kamerka i przedtem 9 i teraz doszły bardzo szybko. Jeżeli chodzi o 11, to ja ją zakupiłem bodajże we wtorek, wydaje mi się, a doszła w piątek. Jakoś tak 2-3 dni. Także z dostawą nie ma najmniejszego problemu, natomiast tutaj ludzie mają problem właśnie między innymi z tymi dodatkowymi opłatami, które nie są opisane nigdzie, gdy kupujesz zestaw na stronie GoPro. Jak widzicie, zdecydowałem się na wersję z akcesoriami, w której jest taka rączka, do której montujemy GoPro do pływania. Wersja do instalacji kamerki na głowę, także możemy filmować właśnie przy jakimś majsterkowaniu i tak dalej. To jest jakiś taki klips, sama kamerka, 2 śruby do mocowania, kabel USB. I jednym z powodów, dlaczego zdecydowałem się właśnie na tą wersję poszerzoną, to jest dodatkowa bateria. Baterie to są baterie Enduro, które podobno mają dłuższy czas pracy. A jak wiecie, przy tego typu urządzeniach bateria po pewnym czasie użytkowania po prostu potrafi zmniejszać swoją żywotność albo po jakimś czasie kompletnie być martwa. Czego przykład miałem. Na początku swojej działalności zakupiłem chińską kamerkę za około 120 euro. Aktualnie tę kamerkę próbowałem podładować, baterię, i sprzedać. Niestety baterie na dzień dzisiejszy po 2 latach są martwe, są nie do użytku. Prawdopodobnie ponad 50% moich filmów na kanale powstało właśnie dzięki GoPro. A niektórzy twierdzą, że to jest kamerka beznadziejna, że ma mały sensor i tak dalej. Jednakże za co ją cenię, to stabilizacja. Na przykład ujęcia nie są roztrzęsione, jest po prostu super. Natomiast jeżeli chodzi o 9, bo tutaj mam swoją starą 9 jeszcze, właśnie między innymi dlatego zdecydowałem się na zakup tej kamerki z tego względu, że one mają taką samą wielkość, czyli większość akcesorii, które używałem w 9, będę mógł wykorzystać w 11, na przykład jak Media Mode i tak dalej. A były takie sytuacje, że GoPro uratowało mi dźwięk, na przykład były straszne podmuchy wiatru, a
GoPro dzięki wbudowanym jakimś mechanizmom, systemom czy oprogramowaniu wygłuszało te niechciane dźwięki i były one całkiem znośne, co mi bardzo odpowiadało. Także na zewnątrz, na jakąś szybką akcję, po prostu jest świetna kamerka. Oczywiście GoPro 9 miała wady. Lubiła się powiesić, lubiła się przegrzać, gdy na przykład się filmowało w 5K i tak dalej, to myślę, że po jakimś czasie to był taki gwarantowany warunek, że ta kamerka po prostu się przegrzała. Lecz mimo wszystko cenię sobie. No i następny taki czynnik, po prostu dowiedziałem się, że mogę tą swoją kamerkę sprzedać na Le Bon Coin, to jest takie francuskie Allegro, za jakieś 70% ceny. Ogólnie teraz pozbywam się takiego sprzętu, który zalega na półkach, się kurzy, ja go nie używam, a dzięki właśnie Le Bon Coin mogę odzyskać jakąś tam część pieniędzy. A zresztą w najbliższym czasie zrobię właśnie jakiś film o Le Bon Coin i na pewno się przyda osobom, które mieszkają we Francji. Także oczywiście jeszcze, jeżeli chcemy rozpoznać generację, to jak widać jest to bardzo proste. Mamy numer generacji, jak również zmienia się czasami kolorek. W 9 to był kolor biały, teraz to jest niebieski. Ciekawe jak będzie w następnych generacjach. No i przy przejściu z 8 na 9 ta kamerka zrobiła się większa. Także ciekawe czy następna generacja też zmieni swój rozmiar, ale myślę, że raczej będą się trzymać tego rozmiaru. Jest to chyba na ten czas taki rozmiar standardowy, a weszły inne modele dla osób, które latają dronami i tak dalej. Także dla każdego coś miłego. No i nawiasem mówiąc, na razie nie mogę się wypowiedzieć, czy ta 11 jest dobra, czy też nie. Ale myślę, że niedługo, mam nadzieję, że robi się coraz cieplej, niedługo wejdą nowe filmy na mój kanał. Ja wyjdę z domu i zaczniemy działać znowu. Dobra, to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem, czy to słychać, ale jak widzicie, sąsiad akurat wziął się za wiercenie, a moja małżonka rządzi w kuchni.